Witajcie serdecznie w kolejnym fascynującym wideo. Witam Was w moim filcowym świecie. Mam na imię Angelina i od 11 lat zajmuję się filcowaniem na sucho, od około 10 filcowaniem realistycznych zwierząt. I jak mi to wychodzi, możecie obejrzeć na moich filmach i zdjęciach. Dzisiaj postaram się chyba skrócić ten odcinek, ponieważ wcześniej chyba trochę przegięłam z długością. 36 minut to chyba za długo było dla Was, bo widzę, że oglądalność jest mniejsza, ale jeżeli jeszcze ktoś tego nie widział poprzedniego odcinka, w którym tak się rozgadałam, naszpikowany był on wieloma treściami, więc jeżeli ktoś ma czas, kawkę do picia, herbatkę, to zapraszam do obejrzenia. Zabrałam się za tworzenie kolejnych 2 psów. Teraz robię seriami po 2. Tamte są już skończone, więc pewnie za około 2-3 tygodnie pewnie zobaczycie, jak wyglądał efekt końcowy. Tutaj mam głowę, dopiero podstawę głowy następnego psa. I tej formy już dawno u mnie też nie było. To będzie pies śpiący, ale to taka tańsza wersja, bo ja robię 2 wersje tych psów leżących. Cała wersja na szkielecie jest droższa, no wiadomo, bo to jest cały pies, cała figurka. A jeszcze mam taką drugą wersję, jeżeli chodzi o psy, bo kotów raczej nie wykonuję w tej wielkości, bo kot i tak musi być duży ze względu na oczy, więc tylko psy robię w tej formie. Na podstawie broszki. Broszka jest spłaszczona od spodu i nie ma tej tylnej nogi, czyli wiecie, trochę roboty mniej. No i przez to jest tańsza ta wersja. A jeżeli ktoś chce się dowiedzieć, jaki jest koszt u mnie figurek, no to zapraszam po cennik na mojego maila, który będzie w opisie. Lub na moje social media. Inne Facebooka, Instagrama i tak dalej. Także jeżeli jesteście zainteresowani, to serdecznie Was zapraszam. Wykonuję takie figurki, można u mnie kupić. Dobrze, pokażę Wam przy okazji, jak mieszam kolory. Już wcześniej też tam pokazywałam, ale jeżeli komuś ktoś nie wie i dopiero teraz natknął się na moje filmy, to pokażę mu, jak mieszam kolory i jak uzyskuję dany kolor. Większość moich zwierząt wymaga tego, ponieważ dużo psów nie jest jedno- albo dwukolorowych, tak na przykład jak w przypadku tego Border Collie wcześniej, że był czarno-biały. Uwielbiam rude zwierzęta. Aha, i a propos rudego, film Portret Roxy zrobił oszałamiające wrażenie i powiem Wam tak, że przy okazji będę Wam tutaj rozkładać sobie wełnę i mieszać, że bardzo fajnie właśnie wychodzą te takie rudości seniorki. Jest bardzo wdzięczny, dziękuję osobie, która dostrzegła kunszt mojej pracy. No tak, zgodzę się bardzo z tym komentarzem, że wyszedł mi bardzo realistycznie i też jak nieraz zabieram się do pracy i chcę znaleźć psa danej rasy, ktoś już inny artysta zrobił, naprawdę jest mało takich realistycznych psów danej rasy i ciężko jest potem nawet gdzieś od kogoś wziąć jakąś inspirację, jak ktoś robił. No i to wszystko opieram na zdjęciach. Chcę uzyskać mniej więcej taki kolor, czyli przejściowy. To jest taki jasny rudy, czyli wbiłam sobie brzoskwinię. Jeżeli ktoś chciałby wiedzieć, który to kolor to jest w ekspresji art, to jest cielisty, jeżeli dobrze pamiętam. A jak nie, to mnie poprawcie. To jest właśnie taki brzoskwiniowy kolor. I chcę uzyskać przejściowy. Wziąłam sobie też z ekspresji ten rudy beż. Będzie Wam łatwiej to rozpoznać. Ale zobaczcie, tu mam ugier, ale powiem, zapomniałam, jak się nazywa ten kolor. Przepraszam w ogóle za żółtego paznokcia, bo wróciłam do podawania mojemu psu kurkumy i to strasznie wchodzi w paznokcie, a ja muszę ręką jej podać to jedzenie czasami. I wiecie, to jest mokra karma z taką pastą z kurkumą, a ten mój pies już nie ma prawie zębów.
także muszę mu pomagać. I tak wychodzi, że nieraz mam te paznokcie takie żółte. Dobrze, wracajmy do tego, o co mi chodziło. O to, że mieszamy te kolory. I tak, tu mam ten beż rudy, a tu mam... Czekajcie, może tak zrobię. A tu mam ten taki ugier, tylko właśnie zapomniałam, jaki to jest kolor w ekspresji. Czekajcie, zastopuję i wam powiem. Dobrze, jeśli dobrze rozpoznaję, to jest cynamon. Ale posługuję się tym kolorem ugier, bo kiedyś kupowałam z innego sklepu już dawno, dawno temu i tam zawsze było jako ugier. Także to jest cynamon. No i dobrze, i sobie pomieszamy te kolory. Ta szczota jest rewelacyjna, bo jest gigantyczna. Ale spokojnie możecie takimi 2 szczotkami dla psów to mieszać. I kotów. Zrobimy sobie tak. Zmieszamy sobie trochę z tym beżem, bo on jest taki bardziej żywy, rudy. Ale to wszystko zależy od tego, jak ten pies wygląda. Ja potrafię zamieścić na psie 4 kolory. I w każdej części psa będzie inny, bo tego wymaga. Zobaczcie. I pomału się robi taki melanż. Widzicie, jak to fajnie wygląda? Takie pasemka. O. I teraz nie melanżu i się robi jednolity. Jeszcze można tutaj przemieszać. I jeszcze raz dać na szczotę. Może mniejszymi partiami, może takimi. Żeby to było szybciej. I o. I mamy kolor pośredni. Mieliśmy taki. Mieliśmy, teraz wam wyciągnę ten cynamon. O. Widzicie, jest pośrednio jakiś paproch, jak zwykle. Wejdzie. O. Widzicie, i jest pośredni kolor ten pośrodku. I tak sobie mieszamy kolory i uzyskujemy taki, jakie nam się żywnie podoba. A mi jest właśnie potrzebny ten kolor, żeby nałożyć tutaj na oczy i zrobić powieki. Także uciekam do dalszej pracy. A jeżeli mnie coś jeszcze natknie, żeby wam pokazać, to na pewno się odezwę i wam pokażę albo opowiem. Witajcie serdecznie w kolejnej odsłonie. Miałam wam pokazać całkiem inny obraz. Wczoraj byłam w parku, robiłam zdjęcia i powiem wam, że ostatnim rzutem na planszę po prostu wyczaiłam, że będzie słońce wczoraj. Było takie okno pogodowe 2-3 godzinne i wybrałam się wtedy ze swoimi figurkami, bo dzisiaj miałam zrobić kolejne fotki, ale niestety nic z tego nie wyszło. Słońce jest jakby w innej części, ten prześwit słońca jest w innej części Wrocławia i koniec. Już nie ma szans na żadne zdjęcia, więc tak to właśnie jest. A teraz zimą to te dni z tym słońcem to naprawdę mam nadzieję, że jeżeli mieszkacie w takich rejonach świata, gdzie macie tak samo jak w Polsce, no to zażywacie sobie witaminy D, bo to bez tego to ani rusz, bo zaraz potem nas łapią jakieś choroby i tak dalej. No i a propos właśnie wczorajszego dnia, tutaj sobie robię jeszcze ucho, więc może zacznę robić to ucho i wam powiem jeszcze, co tam wczoraj było. Nagrałam wam w sumie taki kawałek. Chciałam pokazać trochę parku. Zrobię to też innym razem, bo nagrałam to, ale potem patrzę w domu, jak to wyszło. A mi się wydawało, że ja powoli przemieszczam się tą kamerą. Wiecie, tak dosłownie tak powoli ruszałam, ale przez to, że no właśnie trzeba tak bardzo, bardzo powoli tym ruszać tą kamerą, a telefon nie jest przystosowany do jakiegoś nagrywania filmowego. Jeżeli tak dobrze wychodzą te filmiki, ale wiecie, tu jest na statywie jest telefon postawiony i jakoś tu daje radę, ale niestety jak ruszacie ręką, to ten obraz się dosłownie rozmywa.
I mi się wydawało, że ja powoli ruszam, a potem w domu jak sprawdzam, mówię, nie, no przecież to się kręci w głowie od samego oglądania i nie mogę wam tego puścić. Także wykasowałam, zdenerwowałam się, wykasowałam i no i tyle było z tych moich wczorajszych nagrań. No i przyjdę kiedyś następnego dnia, może w następnym tygodniu, pójdę do parku celowo i może taką zrobię pogadankę podczas spaceru czy coś. Pokażę wam, jak wygląda teraz widok nad Odrą. Taki widok zimowy, więc może będzie jakieś urozmaicenie. No a teraz na końcu tego vloga wrzucę wam wieczorową porą, czy w zasadzie nocną już, Wrocław. Byłam koło katedry, archikatedry wrocławskiej, bardzo ładnie przyozdobione, jeszcze ostatki świątecznych ozdób, więc zobaczycie na zdjęciach i na filmikach. Niektóre będą pionowe, chyba w większości te filmy, bo nagrywałam głównie na inne social media, tam trzeba w pionie nagrywać. Także na końcu będą zdjęcia z Wrocławia. No zobaczycie, jak ładnie to wygląda nocą. Ten vlog nie będzie długi. Już teraz wyjątkowo, chociaż mogłam sobie podzielić tamten odcinek, bo widzę, że jednak 30 parę minut to chyba już jest za dużo. Będę starać się tak do maksymalnie 20 paru minut robić te odcinki. No a ten będzie taki wyjątkowo krótki. Pokazałam wam, jak mieszać kolory. I zobaczcie, i tak już wygląda podstawa ucha. Teraz sobie tylko wyrównać te boki i będzie gotowe. Ale jeszcze trzeba trochę podłubać, poubijać. Także to już zrobię poza kamerą. Muszę się skupić na tych bokach, żeby były równe. Nic. Życzę wam cudownego weekendu. Następny film, jaki wskoczy, no to po tym około wtorku albo środy wrzucę kolejny filmik z figurką psa i będzie to, zaraz powiem, klopsik. To będzie figurka klopsika, w końcu zobaczycie, jak wygląda. Wrzucę jeszcze chyba shorta między tym z procesu powstawania, także będzie coś ciekawego dla oka. No i to uciekam. I jeszcze raz życzę wam cudownego tygodnia. Dziękuję za wszelkie kciuki, komentarze i za miłe słowa w moim kierunku, że bardzo wam się podoba to, co robię. No, staram się, żeby to było miłe dla oka. Uciekam. Do zobaczenia w kolejnym fascynującym wideo. Pa!